Lekcja pod tytułem Monotoniczność funkcji. Jest to lekcja wyłącznie dla klas pierwszych liceum lub technikum, albowiem w starszych klasach monotoniczność będziemy badać za pomocą pochodnej, którego to pojęcia jeszcze nie znamy w klasie pierwszej. Monotoniczność funkcji. Za funkcję monotoniczną uważamy taką funkcję, która jest funkcją rosnącą lub jest funkcją malejącą lub jest funkcją stałą lub jest funkcją niemalejącą lub funkcją nierosnącą. Celowo te dwa ostatnie pojęcia troszeczkę odsunąłem, albowiem niektóre podręczniki je pomijają. A teraz ja omówię po kolei je wszystkie. Na początek funkcja rosnąca. Przyjrzyj się tym 4 wykresom, które naszkicowałem. Co jest w nich wspólnego? Wspólne jest to, że jeżeli patrzymy na każdy z wykres ze strony lewej do prawej, czyli jak sobie patrzę od lewej do prawej, a w tym kierunku rosną argumenty, czyli xy, to jak popatrzysz na wartości zaznaczone na wykresie, to one też rosną. Czyli w momencie, kiedy patrzymy z lewej do prawej, wartości też rosną. Kolejne wartości są nad poprzednimi. A formalnie to jest zapisane w ten sposób. Tylko wyczyszczę. Że funkcja jest rosnąca, jeżeli dla dwóch dowolnych argumentów, jeżeli sobie dowolne x1 i x2 weźmiemy, to jeżeli x1 jest mniejsze od x2, weźmy sobie powiedzmy, tu jest x1, a niech tutaj będzie x2. Takie oddalone narysuję, będzie łatwiej to widać. I x1 jest mniejszy od x2, prawda? No to widać od razu. To wtedy jak się zachowują wartości? Wartość dla x1 jest tutaj. Tu jest f od x1. A tutaj mamy f od x2. To f od x1 jest mniejsze od f od x2, co możemy po ludzku powiedzieć w ten sposób. Wartość f od x1 jest poniżej wartości f od x2. Jak po prostu patrzymy na wykres. To f od x1 jest niżej niż f od x2 pod warunkiem, że x1 było mniejsze od x2. Popatrz, że na tych kolejnych wykresach jest dokładnie to samo. Jeżeli sobie weźmiesz dwa dowolne x1 i x2, powiedzmy tutaj jest x1, tu niech sobie będzie x2. F od x1 jest tutaj. F od x1. F od x2 jest tutaj. F od x2. I widzisz, że f od x2 jest nad f od x1, czyli jest większe. I tak jest na tych kolejnych wykresach oczywiście dla dowolnych x1 i x2, które spełniają ten warunek, że x1 jest mniejsze od x2, to wtedy wartości też spełnią ten warunek, czyli f od x1 jest mniejsze od f od x2. Jak się okaże przy robieniu zadania będą się sprowadzały albo po prostu do spojrzenia na wykres, czy rzeczywiście tak jest, że jak patrzymy sobie z lewej strony na prawą, to wartości rosną, wyłącznie rosną. Nic tam po drodze się nie dzieje, nie ma żadnych falek, że czasami sobie spadną. Wyłącznie rosną. To funkcja jest rosnąca. Ale też, i to będzie tak naprawdę główna, można powiedzieć, tutaj nasza zabawa matematyczna, będziemy musieli w sposób już posługujący się zapisem algebraicznym wykazać, że dana funkcja jest funkcją rosnącą. I wtedy właśnie będziemy korzystali sobie z tego zapisu. Zobaczysz, nie będzie to takie trudne. Przejdźmy teraz do funkcji malejącej. Funkcja malejąca. Popatrzmy, jak tym razem zachowują się wartości funkcji, gdy argumenty rosną. Czyli popatrzmy na wykresa. Jak patrzę sobie z lewej do prawej, czyli w kierunku rosnących argumentów, to co się dzieje z wartościami? One tym razem spadają. Każdy następny jest poniżej poprzedniego. I to mamy właśnie w tej definicji, którą widzisz u góry i którą sobie teraz odczytamy. Jeżeli funkcję nazywamy malejącą, jeżeli weźmiemy dwa dowolne argumenty x1 i x2, takie, że x1 jest mniejszy od x2, to wtedy jest spełnione, że wartość f od x1 jest większa niż f od x2.
Na rysunku jak to widać? Powiedzmy, tu mamy x1, niech tutaj będzie x2. W tym miejscu jest f od x1, a w tym miejscu mamy f od x2. x1 jest mniejszy od x2. x2 jest, mówiąc krótko, bardziej na prawo, prawda? Natomiast f od x1 jest powyżej f od x2, czyli f od x1 jest większe od f od x2. Jak przyjrzysz się tym pozostałym wykresom dla dowolnych x1 i x2, gdzie spełniony jest ten warunek, zachodzi ten warunek, czyli f od x1 jest większy od f od x2. I dzięki temu o każdej z tych funkcji, którą tutaj narysowałem, możemy powiedzieć, że jest funkcją malejącą. Przejdźmy teraz do funkcji stałej. Popatrzmy, co tym razem się dzieje na każdym z tych trzech wykresów, gdy patrzę w kierunku rosnących argumentów, czyli od lewej strony do prawej. Co się dzieje z wartościami funkcji? Zobacz, one są bez zmian, zarówno na wykresie A, jak i na wykresie B, jak i na wykresie C. Są na tym samym poziomie. To jest właśnie funkcja stała, czyli funkcja jest stała, jeżeli dla każdego argumentu przyjmuje tą samą wartość. A inaczej to możemy powiedzieć. Jeżeli weźmiemy sobie dwa dowolne argumenty x1 i x2, no takie, że x1 jest mniejsze od x2, to wartości funkcji będą takie same. f od x1 jest równe f od x2. No i tak samo narysuję jak poprzednio, powiedzmy, tu mam f od x, tu mam x1, tu mam jakieś x2. x1 jest mniejszy od x2, a jak wezmę wartość, o, tu jest wartość f od x1, a tu jest wartość f od x2. One są równe, można powiedzieć, są na tym samym poziomie. I tak to jest dla każdej z tych funkcji i o każdej z tych funkcji możemy powiedzieć, które tutaj narysowałem, oczywiście, że to jest funkcja stała. Przejdźmy dalej. Popatrz na te cztery wykresy. Co tutaj Cię uderza? To jest coś w rodzaju funkcji rosnącej, ale nie do końca. Tu się pojawiają takie schodki, prawda? Czyli na przykład na wykresie A. O, wartości sobie rosną, 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 a później są stałe, jest schodek. Znowu rosną, rosną, rosną. Albo na wykresie C. Wartości rosną, są stałe, mamy schodek. Znowu rosną, później znowu są stałe, schodek, a później znowu rosną. To jest przykład funkcji niemalejącej. To jest szczególny rodzaj funkcji rosnącej, tylko takiej, która dopuszcza te schodki. No a teraz formalna definicja. Mówimy, że funkcja jest niemalejąca, jeżeli dla dwóch dowolnych x1 oraz x2, jeżeli x1 jest mniejszy od x2, to wtedy f od x1 jest mniejsze bądź równe od f od x2. Tutaj się pojawia dopuszczenie równości i to właśnie stąd bierze się schodek, że dla pewnych argumentów wartości też są równe. No popatrz, na przykład tu mamy x1, tu mamy x2, wartość f od x1, wartość f od x2 i one są równe, no i są na tym schodku. To jest właśnie funkcja niemalejąca. Czyli funkcja niemalejąca to jest taka, której wartości rosną bądź są stałe. Czyli funkcja, która idzie, można powiedzieć, do góry, ale ze schodkami. Pójdźmy dalej. A tutaj na tych wykresach widzisz sytuację jakby odwrotną. Wartości funkcji maleją albo są stałe, czyli schodek. Znowu maleją. Na wykresie C maleją, schodek, są stałe, maleją, schodek, są stałe, maleją. Taką funkcję nazywamy nierosnącą. Można powiedzieć, że to jest szczególny przypadek funkcji malejącej. A formalnie mówimy, że funkcja jest nierosnąca, jeżeli dla dwóch dowolnych x1 i x2, jeżeli x1 jest mniejszy od x2, to f od x1 jest większe bądź równe od f od x2. I znowu ten znak równości, który tu jest dopuszczony, on powoduje pojawienie się schodków. Tyle jeśli chodzi o funkcje monotoniczne, czyli podsumowując,
Za funkcję monotoniczną uważamy taką funkcję, która jest funkcją rosnącą lub malejącą lub stałą. A jeżeli masz taki podręcznik, który także wprowadził funkcję niemalejącą lub nierosnącą, to też takie funkcje, które są niemalejące i nierosnące, nazywamy funkcjami monotonicznymi. Ale to nie wszystko. Popatrz na wykres takiej funkcji. Ona nie jest funkcją monotoniczną, prawda? No bo można powiedzieć faluje, góra, dół, idzie sobie tutaj wartości. Są stałe, później maleją, znowu rosną, tu znowu są stałe, tu znowu rosną, tutaj maleją. Bez wątpienia to nie jest funkcja monotoniczna. Ale w swoim zbiorze bądź podręczniku spotkasz się z zadaniami, gdzie będziesz musiał wyznaczać przedziały monotoniczności funkcji. No bo tutaj wyraźnie widać, popatrz na przykład na tym przedziale, odtąd dotąd, na tym przedziale ta funkcja jest stała. Znowu, na kolejnym przedziale, na tym, ja go tak na razie bardzo z grubsza rysuję, ta funkcja maleje i tak dalej. Czyli będą takie funkcje, o których możemy powiedzieć, nie jest monotoniczna, ale zadanie powie, powiedz na których przedziałach funkcja rośnie, maleje bądź jest stała. I wtedy to jest zadanie, gdzie będziemy wyznaczali przedziały monotoniczności funkcji. No to teraz przejdźmy do tych zadań. Zadanie pierwsze. Mamy taką oto funkcję f od x równe 2x plus 5 i musimy sprawdzić bądź udowodnić, to zależy od treści Twojego zadania, czy ta funkcja jest rosnąca czy malejąca. Jak to zrobimy? Jest jedna bardzo fajna procedura, która zawsze Ci w tym pomoże. Tu u góry wypisałem warunki określające, kiedy funkcja jest rosnąca bądź malejąca. A u dołu pod nimi przekształciłem te warunki do postaci bardziej użytecznej w naszych zadaniach. Co to znaczy? Zobacz, na przykład ten warunek. x1 mniejsze od x2. Wypiszę go tu u dołu. x1 mniejsze od x2. Jeżeli od obu stron tej nierówności sobie odejmę x2 minus x2, to dostanę x1 minus x2 mniejsze od 0. I to jest właśnie ta postać. Ta postać będzie nam bardziej przydatna w zadaniach. Analogicznie z tym warunkiem f od x1 mniejsze od f od x2 też przekształcamy do tej postaci, która też będzie bardziej użyteczna w naszych zadaniach. A więc z tej postaci warunków, z tej tutaj, będziemy korzystali w naszych zadaniach. Jak? Popatrz. My musimy sprawdzić, co się dzieje, gdy od f od x1 odejmiemy f od x2. Bo chcemy sprawdzić, czy ten element, jak wykonamy odejmowanie, jest większy lub mniejszy od 0. Zależnie od tego rzekniemy, że funkcja jest rosnąca czy malejąca. No to policzmy sobie. F od x1 minus f od x2. Wypisuję ten warunek, no i teraz podstawiam. F od x1 to jest 2x1 dodać 5, odjąć. Teraz w nawiasie, zawsze rób to w nawiasie, żeby się później znaki nam nie pomyliły. Wypisuję f od x2, czyli mam 2x2 dodać 5. Przekształcam. Pierwsza część jest bez zmian, bo teraz co chcę zrobić? Opuścić nawias, czyli jak opuszczę nawias, to będę miał minus 2x2 minus 5. Co mamy dalej? Piszę w następnym wierszu. Wypiszę x obok siebie, czyli wyrażenia z x obok siebie, czyli mam 2x1 minus 2x2, a piątki się skróciły, bo tu mam plus 5, a tu jest minus 5, prawda? Z piątki już nie istnieją. Co mogę zrobić zatem z tym? Wyrzucić 2 przed nawias. Mam 2, a w nawiasie x1 minus x2. Co mi to daje? Popatrz. Ten element x1 minus x2, on z założenia, z tego założenia, a to założenie jest to samo dla funkcji rosnącej i malejącej, popatrz, jest to samo, prawda? Jest mniejsze od 0, czyli x1 minus x2 jest mniejsze od 0, czyli jest ujemne tak naprawdę.
i mnożymy to przez 2. Jeżeli przez 2 mnożę dowolną liczbę ujemną, to ostatecznie tak czy owak zawsze dostanę liczbę mniejszą od 0, czyli ujemną. A więc dostaliśmy mniejsze od 0. Zatem spełniony jest o ten warunek, czyli f od x1 minus f od x2, bo to żeśmy właśnie policzyli. Pamiętaj, my liczymy f od x1 minus f od x2 i przed chwilą zobaczyliśmy, że jest mniejsze od 0. A skoro tak, to znaczy, że funkcja jest rosnąca. Możemy powiedzieć, że wykazaliśmy, że ta funkcja jest rosnąca. Przejdźmy do następnej funkcji, czyli zadania następnego. Kolejne zadanie, tym razem mamy funkcję f od x równe minus 3x plus 4. Tym razem, zanim się za to zabiorę, jeszcze coś porobię z tymi warunkami. Zobacz, tutaj wypisałem ponownie ten zestaw warunków, ten, który przed chwilą stosowaliśmy. Nazwę go zestawem numer 1, ale ja go też przekształcę do zestawu numer 2. To jest dokładnie to samo. Przyjrzyj się w zestawie numer 1 o ten warunek x1 minus x2 mniejsze od 0. Pozwól, że tu u dołu to wypiszę. x1 minus x2 mniejsze od 0. Jak obie strony pomnożę sobie przez minus 1 razy minus 1, to co dostaję? Minus x1 dodać x2. Ponieważ mnożyliśmy przez minus, to trzeba odwrócić nierówność na drugą stronę, prawda? No i teraz jeszcze porządek, żeby to ładniej wyglądało, no to wypiszę to w ten sposób. x2 minus x1 większe od 0. O i dostaliśmy właśnie ten, który u góry wypisałem warunek. Dlaczego tak? Za chwilę się przekonasz. Tak naprawdę ten zestaw warunków 1 i 2 jest tym samym, tylko po takim sprytnym przekształceniu przez mnożenie przez minus 1. Tu z tymi warunkami na funkcję nie musimy nic robić, tylko z tymi na x1 i x2 to nam się przyda w naszym zadaniu. No bo co robimy? No uruchamiamy procedurę. Policzymy sobie f od x1 minus f od x2 i zobaczymy, czy jest mniejsze od 0, czy większe od 0. I zależnie od tego stwierdzimy, funkcja rośnie albo maleje, jest rosnąca albo malejąca. No to jedziemy. Liczymy f od x1 minus f od x2. No i teraz podstawiam. f od x1 to jest minus 3x1 dodać 4. Teraz minus w nawiasie. Minus 3x2 dodać 4. Opuszczam nawias i mam minus 3x1 dodać 4. Dopiero teraz opuszczam nawias. Tu przed tym nie musiałem oczywiście. Po prostu za szybko to powiedziałem i teraz mamy po opuszczeniu nawiasu dodać 3x2 minus 4 równa się. Czwóreczki się znoszą, bo mamy plus 4 minus 4 i co nam zostaje? Minus 3x1 dodać 3x2. Zamienię kolejnością, czyli mam 3x2 minus 3x1. Wynoszę trójkę przed nawias i mam x2 minus x1. O, właśnie po to mi było potrzebne to, co tu przed chwilą zrobiłem. Bo teraz zobacz, co my wiemy? x2 minus x1. Wiemy, że jest jakie? Większe od 0, prawda? Czyli jest dodatnie. x2 minus x1 jest dodatnie. Mnożymy to przez trójkę, która też jest dodatnia. No, liczba dodatnia razy liczba dodatnia. Oczywiście ostatecznie wychodzi nam większe od 0. Też liczba dodatnia. A skoro tak, no to możemy powiedzieć, że jesteśmy w tym przypadku f od x1 minus f od x2 jest większe od 0. Czyli właśnie wykazaliśmy albo sprawdziliśmy, że ta funkcja, którą tutaj mamy, jest malejąca. Malejąca. Przejdźmy do kolejnego przypadku. Kolejny przypadek. Tym razem musimy sprawdzić, czy taka funkcja f od x równa 2 podzielić przez x plus 3 jest rosnąca czy malejąca. No i znowu u góry po nam się przydadzą. Wypisałem zestaw numer 1 i zestaw numer 2. Uprzedzam, od razu z dwójki skorzystamy, dlatego też ją wypisałem. No ale popatrzmy najpierw na naszą funkcję. Co tu się dzieje? X mamy w mianowniku, a pamiętasz w mianowniku
nie może być liczby równej 0, więc z założenia x musi być różne od 0. Zatem dziedzina tej funkcji jest następująca. Nasza dziedzina to jest zbiór od minus nieskończoności do 0, prawostronnie otwarty, plus lewostronnie otwarty od 0 do plus nieskończoności. To będzie miało za chwilę swoje konsekwencje, ale na razie pamiętajmy, tak wygląda dziedzina, no bo x jest wykluczony równe 0. X równe 0 jest wykluczone, no to jest z natury ułamków. O tym już wiesz od wielu lat. No ale na razie pojedziemy tą procedurą. Policzymy sobie f od x1 minus f od x2 i zobaczymy, co z tego wyniknie. No to jadę. F od x1 minus f od x2. No i teraz podstawiam i mamy 2x1 dodać 3 minus w nawiasie 2x2 w mianowniku dodać 3. Teraz wniosę nawiasy, czyli tak przypisuję pierwszy człon 2x1 dodać 3. Znoszę nawias i mam minus 2 przez x2 minus 3. Trójeczki elegancko się znoszą i co dostajemy? 2 przez x1 minus 2 przez x2. Mam dwa ułamki, no to sprowadzam je do wspólnego mianownika. Jak ktoś nie pamięta, polecam swoją lekcję. Będę mnożył na krzyż. Czyli mam tak, w liczniku mam 2 razy x2 minus 2 razy x1, a w mianowniku x1 razy x2. Nie wiesz, jak to zrobiłem? Obejrzyj sobie mój film o sprowadzaniu do wspólnego mianownika. Co dalej? W mianowniku pozostaje oczywiście ten iloczyn x1 razy x2, a w liczniku wyniosę dwójkę przed nawias i mam 2 x2 minus x1. Jeszcze dociągnę kreseczkę. Czyli co mam? O, popatrz. Po to był ten element. To jest ten warunek. Znowu będę korzystał z tej postaci. Doprowadziłem już do tej postaci, którą widzimy. No a teraz przypominam sobie, tak naprawdę ja mam dziedzinę, która jest dwoma rozłącznymi przedziałami. No to trzeba teraz zobaczyć, co się dzieje w tych przedziałach. Przypadek pierwszy to jest od minus nieskończoności do zera, czyli to jest badanie tak naprawdę monotoniczności na dwóch przedziałach, a przypadek drugi to jest od zera do plus nieskończoności. Wypiszę sobie to, co dostaliśmy po tych obliczeniach 2 f od x1 minus f od x2. Dostaliśmy w liczniku 2 razy x2 minus x1 podzielić przez x1 razy x2. Oczywiście tu po prawej stronie to samo. Minus x1 w mianowniku x1 razy x2. Czyli to jest przypadek pierwszy, a to jest przypadek drugi. Oddzielnie rozpatrujemy te przypadki, no bo to są oddzielne dwa zbiory, których suma w sumie daje nam dziedzinę. Popatrzmy, co jest w przypadku pierwszym, czyli tym po lewej stronie. Przyjrzyj się, co się dzieje. Otóż popatrzmy do licznika. W liczniku jest x2 minus x1. A z założenia pamiętamy, że to jest większe od zera. Czyli licznik, dam to innym kolorem, może na czarno, żeby nie na czerwono. Licznik jest na pewno większy od zera. A co mamy w mianowniku? x1 razy x2. Przy czym ten x1 oraz x2 należą do tej dziedziny od minus nieskończoności do zera, przy czym 0 nie wchodzi do gry, bo jest prawostronnie otwarty, więc x1 i x2 są ujemne. Obie te liczby są ujemne, a jak dwie liczby ujemne przez siebie mnożymy, to dostajemy liczbę dodatnią, a więc i mianownik jest większy od zera. Licznik większy od zera, mianownik większy od zera, zatem cały ułamek jest większy od zera. Jaki z tego wniosek? Popatrzmy. I jesteśmy tutaj, czyli f od x1 minus f od x2 jest większy od zera, czyli w tym przedziale od minus nieskończoności do zera funkcja jest malejąca. Malejąca.
Koślawo napisałem, ale myślę, że wiesz, o co chodzi. A teraz popatrzmy na drugi przypadek, czyli w tym drugim przedziale od 0 do plus nieskończoności, co się dzieje. Taką samą analizę trzeba przeprowadzić. Znowu patrzę, co jest w liczniku. x2 minus x1. Już wiemy, to jest większe od 0. Skąd to wiemy? No, z tego założenia. Czyli licznik większy od 0. A teraz w mianowniku mamy dwie liczby x1 oraz x2. One należą do tej dziedziny, a dziedzina, czyli należą do tego przedziału, przepraszam. On jest częścią dziedziny. Ten przedział to jest od 0 do plus nieskończoności, przy czym 0 nie wchodzi do gry, bo jest lewostronnie otwarty. A więc tu są wyłącznie liczby dodatnie, a więc x1 i x2 są liczbami dodatnimi. Jak dwie liczby dodatnie przez siebie mnożymy, no to wynik jest zawsze dodatni, czyli mianownik też jest dodatni. A więc cały ułamek też jest dodatni. A więc można powiedzieć nie elegancko, ale wiadomo o co chodzi, też otrzymujemy f od x1 minus f od x2 jest większy od 0, a więc w tym przedziale od 0 do plus nieskończoności funkcja też jest malejąca. Czyli ona w obu przedziałach jest malejąca. Pokażę Ci jej wykres, bo to może być ciekawe, jak to wygląda. Przygotowałem taki wykres. O, proszę bardzo, tak wygląda wykres tej funkcji. Niebieski to jest wykres, a czarne są osie. I wtedy widzisz, dokładnie w zerze, czyli gdy x jest równe 0, ta funkcja nie ma wartości, jest nieokreślona. Tu sobie maleje bęc i tu sobie maleje bęc, co właśnie przed chwilą analitycznie żeśmy wykazali, a jakbyśmy mieli wykres, to byśmy to widzieli od razu. Wykresy się przydają, jak widać, chociażby do sprawdzenia tego, czy dobrze nam poszło w naszej analizie. No jeszcze jeden przypadek nam został, przejdźmy do niego. No i ostatni przypadek, tym razem mamy funkcję f od x w postaci znowu ułamka, gdzie w liczniku jest 1, a w mianowniku x plus 2. No to od razu pamiętamy, mianownik nie może być równy 0, czyli wypiszmy to sobie. X plus 2 ma być różne od 0, prawda? Czyli można zrobić to inaczej. X musi być różne od minus 2. Jak to dostałem? Odjąłem od obu stron dwójkę i dostałem tą postać. A skoro tak, czyli x ma być różne od minus 2, to dziedzina tej funkcji jest następująca. To są znowu suma dwóch zbiorów od minus nieskończoności do minus 2, prawostronnie otwarty, dodać, lewostronnie otwarty minus 2. W obu wypadkach dlatego, że właśnie wykluczamy tą minus dwójkę z gry do plus nieskończoności. To jest nasza dziedzina. Ok, pamiętamy o tym, wrócimy do tej dziedziny, do analizy, co się dzieje w każdym z tych przedziałów. Jak już policzymy sobie, zgodnie z naszą procedurą, f od x1 minus f od x2. Policzmy. No, podstawiam najpierw i mam na początku 1x plus 1 przez 2, dodać znowu 1 w liczniku, w mianowniku x2 plus 2. Muszę to sprowadzić do wspólnego mianownika. To będzie spore i karkołomne, ale nie ma wyjścia. Sporo roboty. Co mamy w liczniku? Najpierw mianownik wypiszę. x1 plus 2 w nawiasie razy x2 plus 2. Uwaga, nie będziemy tego mnożyć. Nie bój się, nic tam tutaj już więcej w mianowniku nie będziemy musieli robić. To, co mamy, nam wystarczy. Natomiast w liczniku co mamy? x2 plus 2 minus, tutaj minus, tu jest minus i to ma radykalna różnica, tu jest minus przecież. Wracam do naszego licznika. x2 plus 2 minus x1 plus 2. Znowu, jak ktoś nie wie, dlaczego ja tak to zrobiłem, odsyłam do lekcji o sprowadzaniu do wspólnego mianownika. Ok, jeszcze sobie przekształcę to. Mianownik będzie bez zmian, czyli x1 plus 2 razy x2 plus 2. Natomiast w liczniku mamy x2 plus 2, znoszę nawias i mam minus x1 minus 2. Dwójki się zniosą i zostanie mi w liczniku x2 minus x1. Ta nasza ulubiona postać, tu ją mamy u góry, prawda?
Już żeśmy z tego korzystali. Mianownik bez zmian. Nie musimy z mianownikiem nic więcej robić. Czyli x1 plus 2 razy x2 plus 2. Ok, i to jest ta nasza postać, do której żeśmy doprowadzili, licząc f od x1 minus f od x2. Już dalej się tutaj nie bawimy w żadne przekształcenia. I teraz zaczynamy analizę. Ok, a co się dzieje na tych przedziałach, które w sumie dają nam dziedzinę? No to wypiszmy sobie te przedziały. Czyli mamy pierwszy przedział od minus nieskończoności do minus 2, a tu po prawej wypiszę od minus 2 do plus nieskończoności. Wypiszę też otrzymaną przez nas formułę, żeby mógł ją analizować, czyli x2 minus x1 i tutaj te iloczyn x1 plus 2 razy x2 plus 2. Po lewej stronie dokładnie to samo po prawej. Wypiszę. Chwila cierpliwości, trzeba to wypisać. x1 plus 2 razy x2 plus 2. Znowu mamy dwa przypadki. Oddzielę je. Pierwszy i drugi. No i popatrzmy, co się w nich dzieje. Zaczniemy od tego po lewej. Przyjrzyjmy się najpierw licznikowi x2 minus x1. Jaki jest? No z założenia większy od zera, czyli licznik jest większy od zera. A teraz popatrzmy na mianownik. Ja celowo go nie przekształcałem, nie bawiłem się tutaj w to mnożenie, bo wystarczy spojrzeć na to dodawanie. x1 plus 2, x2 plus 2. Zarówno x1, jak i x2 należą do tego przedziału, czyli od minus nieskończoności do minus 2. Przy czym minus 2 nie wchodzi do gry, co możemy napisać w ten sposób. Mianowicie tak, że x, dowolny x, który należy do tego przedziału od minus nieskończoności do minus 2, dowolny, jak do niego dodamy dwójkę, to będzie mniejsze od zera. Nie widzisz dlaczego? Popatrz, oś. Tu jest minus 2. Tu tak gdzieś jest sobie 0. O. A ten nasz przedział, te xy należą do takiego przedziału. O, do tego. Ciach, 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 ciach. One są wszystkie na lewo od minus 2. Więc jak dodamy do nich dwójkę, to na pewno dostaniemy liczbę mniejszą od zera. A więc to dodawanie, ten człon jest mniejszy od zera i ten człon jest mniejszy od zera. Jak dwie liczby mniejsze od zera przed siebie pomnożymy, to co dostajemy? Liczbę większą od zera. Minus razy minus jest plus. Coś, co męczy ludzi w szkole podstawowej. Minus razy minus jest plus, czyli iloczyn, ten, który mamy w mianowniku, jest większy od zera. A więc ostatecznie cały ułamek jest większy od zera. A więc, znowu nieładnie to po polsku brzmi, ta funkcja jest jaka? Skoro f od x1 minus f od x2 w tym przedziale, w tym po lewej stronie jest większe od zera, to znaczy, że funkcja jest w tym przedziale malejąca. Tu funkcja jest malejąca. Tu to wypiszę, już mam tyle miejsca zajętego. Malejąca. W przedziale tym od minus nieskończoności do minus 2 ona jest malejąca. Teraz przeanalizujmy przedział ten po prawej stronie. Początek będzie ten sam. Licznik. Oczywiście większy od zera, już wiesz dlaczego. A teraz mianownik. W mianowniku mamy x plus 1 plus x1 plus 2, x2 plus 2, tylko tym razem one mają być z przedziału, mają należeć do tego przedziału od minus 2 do plus nieskończoności. Czyli na osi to narysował w ten sposób. O, mamy oś, tu jest minus 2, a to są o te liczby. Większe od minus 2. Więc jeżeli do liczby większej od minus 2 dodamy 2, to zawsze dostajemy liczbę większą od zera, czyli możemy wypisać, że x, dowolny x z tego przedziału, jak dodamy do niego 2, to jest większy od zera. A więc ten element większy od zera, ten element większy od zera, ich iloczyn jest też większy od zera. A więc cały mianownik jest większy od zera, a więc ułamek też jest większy od zera.
A więc, znowu nieładnie, pani od polskiego to by mnie już dawno wysłała za drzwi. Mamy ostatecznie tą samą sytuację. f od x1 minus f od x2 jest większe od zera, zatem ta funkcja na przedziale, tym po prawej stronie, czyli od minus 2 do plus nieskończoności, też jest malejąca, co właśnie wykazaliśmy. A teraz znowu pokażę Ci jako ciekawostkę w pewnym sensie wykres. Ten wykres wygląda tej funkcji tak. Osie na czarno, wykres na niebiesko i zobacz, że tu jest minus 2. I w minus 2 ta funkcja jest nieokreślona. Ona tam tu i tu. Prawda? Tak do góry, na dół. Tam, gdzie jest minus 2, ta funkcja jest nieokreślona, a na lewo od minus 2 maleje. Na prawo od minus 2 też maleje. Co właśnie przed chwilą bohatersko wykazaliśmy. No dobra, to był ostatni przypadek i koniec tej lekcji.